Do zrobienia tej torebki wykorzystałam rafię Papiro. To jest rafia od renomowanej marki Yarn Art. Na pewno każda z Was o tej rafii, o tej firmie słyszała. To jest materiał, który jest dostępny w moim sklepie internetowym w przeróżnych kolorach, nie tylko takie gładkie kolory, ale również przejścia melanżowe. Zajrzyjcie sobie koniecznie, oczywiście link zostawiam Wam w opisie. Producent zaleca nam do tego szydełko 6,5 mm, ja sobie wykorzystam szydełko 6 mm i takie też Wam polecam. W takim jednym motku mamy dokładnie 100 gramów, 130 metrów rafii. Zostawiam Wam tutaj informacje, ile dokładnie zużyłam. Zresztą informacje te również są w opisie. I skład oczywiście naturalny. To jest po prostu papier, jak sama nazwa wskazuje. Zatem zabieramy się do pracy. Rozpoczynamy od wykonania króciutkiego łańcuszka. Składamy sobie na pół rafię, wkładamy szydełko do środka. Pobieramy, przeciągamy pod oczkiem i tej pętelki nie zaciągamy zbyt mocno. Również tutaj będziemy szydełkować. 2, 3, 4, 5, 6 oczek łańcuszka na początek w zupełności wystarczy. Jeżeli chcecie mieć szersze dno, możecie zrobić więcej. Jedno dodatkowe oczko łańcuszka na obrót. I wbijamy się w drugie oczko, licząc od szydełka. Pobieramy, przeciągamy, pobieramy, przeciągamy przez dwie, czyli robimy półsłupki. Następne oczko też, jeden półsłupek. Pobieramy, przeciągamy, pobieramy, przerabiamy przez dwie. Następne oczko, półsłupek. To jest już trzeci, czwarty, piąty i szósty będzie w tej pętelce początkowej. Uwaga, żeby to się nam nie rozplątało. Mamy 6 półsłupków. Teraz sobie zaciągamy. Z rafią pracujemy delikatnie, żeby się nie pourywała. I teraz będziemy robić rzędy półsłupków, czyli jedno oczko łańcuszka na obrót. Obracamy robótkę i znowu drugie oczko od szydełka, czyli pomijamy oczko zrobione na obrót, wbijamy się w następne. Pod oczko, czyli pod obie nitki. Jak sobie spojrzymy tak od góry, to pod obie nitki. Pobieramy, przeciągamy przez dwie. Następne oczko. Pobieramy, przeciągamy przez dwie. I w taki sposób będziemy robić rzędy półsłupków, które nam zbudują dno naszej torebki. Jeżeli chodzi o długość takiego prostokątu, który tutaj będzie powstawał, ostatnie oczko, ostatni półsłupek. To zależy od Was. Oczko łańcuszka obrót i znowu drugie oczko od szydełka, robimy półsłupki. Robimy rzędy półsłupków, żeby powstał nam tutaj taki prostokąt. Jeżeli zrobicie taki, to będziecie mieć krótką torebkę. Jeżeli zrobicie dłuższy, będziecie mieć dłuższą torebkę. Ja zostawiłam w opisie informacje, jakie wymiary ma moja torebka. Jeżeli taka Wam odpowiada, no to róbcie dokładnie tak jak ja. Zresztą za chwilę ja zrobię dłuższy ten prostokąt i oczywiście go razem zmierzymy i pokażę Wam, ile centymetrów to moje dno torebki ma. Ja już skończyłam, już nie będę dalej robić. W zupełności mi takie dno wystarczy, tym bardziej, że jeszcze będzie odrobinę większe, jak obrobimy je półsłupkami naokoło. Mam 35 cm tutaj. Te 6 półsłupków, które tutaj robię na szerokości, daje prawie 6 cm, gdzieś 5,5 cm, więc myślę, że to w zupełności wystarczy. Zatem teraz zaczynamy obrabianie dna i od razu przechodzimy na ścianki. Robię sobie jedno dodatkowe oczko łańcuszka, żeby było mi wygodniej. I teraz ja mam na całej długości dokładnie 36 rzędów. To jest w miarę łatwo policzyć. Każdy rządek półsłupków liczymy. I teraz obrabiamy półsłupkami brzeg, na początek tą długą, prostą drogę. Wkładam zatem szydełko pod oczko pierwszego rzędu i robię pierwszy półsłupek. I dla wygody ja sobie na ten półsłupek tutaj założę znacznik. Przechodzę do następnego rzędu i pod cały półsłupek. Można się wbijać tutaj pod pojedynczą nitkę, ale ja też dla wygody wbijam się pod cały półsłupek i mam drugi półsłupek. Następne oczko, następny rząd półsłupków, trzeci.
i kolejny rząd, czwarty. I tak obrabiam po jednym półsłupku pod każdy brzegowy półsłupek z tego rzędu. I w ten sposób obrabiam cały długi brzeg. Spotykamy się na tym króciutkim. Tutaj mam 35 i 36. Tak jak wspomniałam, mam 36 rzędów, więc 36 półsłupków tutaj zrobiłam na brzegu. Teraz przechodzimy na tę stronę i tutaj mamy łańcuszek nasz początkowy, więc pod te oczka łańcuszka 1, 2, 3, 4, 5 i tutaj 6 również robimy półsłupek. I szósty tutaj w tej początkowej pętelce. Znowu pilnujemy, żeby nam się tutaj ta pętelka nie rozluźniła, tylko ją na koniec lekko zaciągamy. No i jesteśmy na drugiej stronie. To, że to się tutaj zwija, tym się nie przejmujemy, no bo ma się w końcu zacząć zwijać, prawda? Wywiniemy potem na właściwą stronę. Przechodzimy na drugą stronę i znowu mamy 36 rzędów, więc obrabiamy 36 rzędów, a potem robimy 6 półsłupków na tej krótkiej drodze. Zrobiłam tą drugą prostą drogę. No i teraz robimy jeszcze brzeg. Oczywiście tutaj również ma być 6 półsłupków, więc sobie sprawdzamy. 1, 2, 3, 4, 5 i tutaj jest 6. Po to sobie liczymy od tyłu, żeby łatwo było zlokalizować, która z tych pętelek to już jest oczko. No i mamy teraz naokoło na pewno parzystą liczbę półsłupków. To jest bardzo ważne. Jeżeli nie pominęliście żadnego rzędu, no to nic nie powinno się wydarzyć, bo tak czy siak to powinna być, obojętnie czy robicie równo ze mną, powinna być to liczba podzielna przez 2, są 4 ścianki. I jeżeli robicie równo po jednej, po drugiej stronie, powinno być ok. Myślę, że z tym nie powinno być kłopotu. To jest bardzo ważne. Musimy do tego wzoru mieć parzystą liczbę oczek naokoło. Teraz tak, mam tutaj znacznik, zdejmujemy znacznik i robimy oczko ścisłe w pierwsze oczko tutaj. To jest oczko ścisłe, to nie będzie ostatnie oczko tego rzędu, tego okrążenia. To będzie ostatnie oczko tego okrążenia, zresztą za chwilę to będę pokazywała. Przechodzimy do drugiego rzędu ścianek. Zaczynamy od pierwszego okrążenia słupków. 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek i na to trzecie oczko warto również założyć znacznik. Będzie nam łatwiej to oczko zlokalizować. W tym okrążeniu robimy po jednym słupku w każde oczko naokoło. Tutaj są 3 oczka łańcuszka, które już nam zajmują to pierwsze oczko, więc przechodzimy do następnego. Zatem narzut nitki, narzut rafii na szydełko i przechodzimy do drugiego oczka. Robimy w nim słupek. Narzut, następne oczko, słupek. Narzut, następne oczko, słupek. I w taki sposób obrabiamy wszystkie oczka naokoło. W każdym oczku tu przechodzimy naokoło, aż dojdziemy do łączenia okrążeń. Robimy po jednym słupku w każde oczko. Zrobiłam już tutaj słupki na całej tej prostej drodze i przeszłam na ten bok i nadal mi się to wszystko zwija do środka i tutaj faluje, zaczyna mi być niewygodnie, więc ja już w tym momencie wywijam wszystko na właściwą stronę. To będzie w ten sposób, czyli ten pierwszy rządek słupków ma być tutaj. Wyginamy zatem wszystko, rozciągamy tutaj sobie ładnie i nic nam się we wzorze nie zmienia oczywiście, bo po prostu teraz mamy inny widok, ale nadal robimy po jednym słupku w każde kolejne oczko. I to wszystko teraz już będzie wygodniejsze, bo nam się zwija już nie do środka, tylko ładnie wywija się na zewnątrz. Robimy dalej aż do miejsca ze znacznikiem. Kończymy okrążenie.
Już widzę znacznik. I teraz tutaj troszkę się skupiamy, sprawdzamy, gdzie jest ten nasz łańcuszek początkowy i pamiętacie, tu jest łańcuszek początkowy i to było to oczko ścisłe. I jeżeli robicie równo ze mną, to naokoło powinniście mieć teraz 84 słupki dokładnie, licząc razem z tym łańcuszkiem początkowym, bo to również liczymy jako słupek. Tutaj zwracam uwagę na to, że to jest to oczko ścisłe, o którym mówiłam, że zamyka okrążenie i z niego wychodzą raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. To nie jest ostatnie oczko do przerobienia. Ostatnie oczko jest tutaj nad półsłupkiem. Tutaj jest półsłupek, tutaj jest oczko i to jest ostatni słupek. Bo jeżeli zrobicie tutaj, w tej pętelce, która łączyła okrążenia, to będzie 85 naokoło i będzie problem, bo nam się wzór nie będzie parował. Zatem zbliżamy teraz do siebie te narożniki. Mamy znacznik w miejscu, gdzie było trzecie oczko łańcuszka, żeby było łatwo je rozpoznać. I w to oczko łańcuszka, w to trzecie oczko łańcuszka początkowego robimy oczko ścisłe i w ten sposób zamykamy okrążenie. I teraz, jeżeli mamy różne opcje do wyboru. Możemy robić gęściej te rzędy okrążenia ażurowe, albo rzadziej. Może nie chcecie aż tak dziurawej torby. Możecie zrobić na przykład 3 rzędy takich słupków bez przerw pomiędzy i 1 rządek ażurowy. Możecie robić co 2. Możecie robić na zmianę. Tak jak ja chcę w tej chwili pokazać. Czyli 1 rządek będzie pełen słupków, a drugi rządek będzie ażurowy. To wszystko zależy od Was, bo można sobie po prostu zrobić tylko co jakiś czas ażur. Zasada jest dokładnie ta sama, więc to tutaj pozostawiam do decyzji. Pamiętamy natomiast jedną zasadę. Co każde okrążenie będziemy zmieniać kierunek szydełkowania. I co to znaczy? Znowu robimy 3 oczka łańcuszka na początek. I na trzecie oczko łańcuszka zakładamy sobie znacznik. I teraz zamiast iść tu w prawą stronę, czyli cały czas szydełkować po prawej stronie, robimy obrót i będziemy iść po wewnętrznej stronie torebki. Dlaczego? Raz będzie okrążenie w prawo, raz będzie w lewo, dzięki czemu ścieg będzie równy. Nie będzie sytuacji takiej, bo zwróćmy uwagę, na przykład tutaj spójrzmy. Jest słupek i nad nim jest oczko. Ono jest delikatnie przesunięte na prawo. Widać to, nie? Tu jest słupek, ono jest delikatnie na prawo. Jak zrobimy w tym oczku słupek znowu po prawej stronie, to ten słupek wyjdzie tutaj, na prawo od tego i będzie ścieg leciał na prawo. I jednym to przeszkadza, innym to nie przeszkadza, natomiast my chcemy w tym ściegu, żeby było równiutko. Więc robimy sobie obrót i teraz szydełkujemy w tę stronę. Będzie bez problemu do rozpoznania, bo słupki nadal widać i widać oczka nad słupkami. I ja sobie teraz może już zacznę robić rządek ażurowy. Rząd ażurowy robimy w ten sposób, że robimy słupek, oczko łańcuszka, pomijamy jedno kolejne oczko i kolejny słupek. Zatem, skoro ja mam tutaj 3 oczka łańcuszka, które już są na pierwszy słupek, to robię dodatkowe oczko łańcuszka, natomiast znacznik zostaje na trzecim oczku. I teraz pomijam oczko nad kolejnym słupkiem, czyli pomijam kolejny słupek i robię słupek w oczku nad słupkiem następnym, czyli tutaj. Jedno oczko będzie pominięte, a w kolejnym będzie słupek. I znowu jedno oczko łańcuszka, pomijam następne oczko, a w oczku nad kolejnym słupkiem robię słupek. Tak to będzie wyglądało. I znowu oczko łańcuszka rozdzielające, pomijamy jedno i słupek. A teraz tak, w związku z tym, co powiedziałam przed chwilą, czyli że można sobie wybierać, ile chcecie tych ażurowych rzędów. Jeżeli nie chcecie, żeby tutaj już był ażur, tylko chcecie zwykłe słupki, no to robicie 3 oczka łańcuszka, nie robicie dodatkowego oczka rozdzielającego i w każde kolejne oczko robimy słupki, aż dojdziemy do tego miejsca i znowu w trzecie oczko
w trzecie oczko łańcuszka początkowego robimy łączenie okrążeń. Więc myślę, że z tym sobie poradzimy. Oczko łańcuszka, pomijamy jedno oczko, w następnym oczku słupek i tak przez całe okrążenie spotykamy się na łączeniu. I zostało nam jedno oczko. Tutaj już jest łatwiej to rozpoznać, ponieważ jak sobie tak rozszerzymy ten łańcuszek początkowy, to widzimy, że on jest nad tym słupkiem tutaj. Nad tym słupkiem jest ten słupek, czyli zostaje nam jeden wolny, a wiemy, że mamy pomijać jeden słupek, więc tu się wszystko zgadza. Nie zapominamy o tym, żeby na końcu tutaj również zrobić oczko łańcuszka, żeby między tym ostatnim słupkiem a łańcuszkiem początkowym, który udaje pierwszy słupek, również była przerwa. No i teraz w trzecie oczko łańcuszka, czyli tu, gdzie był znacznik, bo pamiętamy, że znacznik był w trzecim oczku, a czwarte to było oczko rozdzielające między tym słupkiem a łańcuszkiem, więc w trzecie oczko, tu gdzie był znacznik, robimy oczko ścisłe. I w ten sposób mamy zakończone okrążenie. Przechodzimy do okrążenia następnego. 3 oczka łańcuszka na początek i na trzecie oczko zakładamy znacznik. Obracamy robótkę i teraz będziemy pracować normalnie po tej stronie, nie po wewnętrznej stronie torebki, tylko po tej stronie. I tak jak wspomniałam, decydujemy sobie, jak często chcemy robić ażury. Tak naprawdę możecie nawet teraz robić kolejny ażur, czyli jeszcze jedno oczko łańcuszka rozdzielające i słupek w oczku nad słupkiem. Oczko łańcuszka rozdzielające i słupek nad kolejnym słupkiem. Natomiast ja będę robiła teraz rzędy zwykłe. Zatem narzut nitki, jeden słupek w przestrzeni pod oczkiem łańcuszka, narzut i jeden słupek w oczko nad słupkiem z poprzedniego rzędu. Narzut, jeden w przestrzeni, narzut, jeden nad słupkiem. I robimy tak całe okrążenie. Mam już koniec okrążenia. Widzę, że mam tutaj słupek nad słupkiem. Muszę pamiętać o tym, żeby zrobić słupek w ostatniej przestrzeni i w tym momencie już mogę łączyć okrążenie. Mam znacznik w trzecim oczku łańcuszka, więc ściągam ten znacznik i dokładnie w to oczko robię oczko ścisłe. I teraz jakie okrążenie zrobicie? Czy zrobicie ażur, czy zrobicie zwykłe słupki? To wszystko zależy od Was. Myślę, że zasada będzie znana. Ja postanowiłam, że będę robić 2 okrążenia słupków, 1 okrążenie ażurowe. W związku z tym i za każdym razem pamiętamy, niezależnie od tego jaka decyzja, jak często ażur, zawsze każde okrążenie obracamy. Czyli ja robię teraz zwykłe słupki znowu, więc robię 3 oczka łańcuszka bez tego dodatkowego 4 oczka rozdzielającego. Gdybym chciała robić ażur, zrobiłabym 3 oczka łańcuszka, założyłabym znacznik, a potem zrobiłabym jeszcze jedno oczko łańcuszka i po obróceniu robótki robiłabym słupki w co drugim oczku rozdzielone oczkiem łańcuszka, a ja jednak będę robić jeszcze kolejny rząd zwykłych słupków i dopiero później, po obrocie, po zamknięciu okrążenia w trzecie oczko łańcuszka, czyli tu gdzie znacznik, obrócę ponownie robótkę, będę pracowała, bo teraz pracuję od środka, będę pracowała na zewnątrz i na zewnątrz zrobię to okrążenie z ażurami. Myślę, że z tym sobie poradzicie, więc w ten sposób, niezależnie od decyzji, jak często robimy ażur, po prostu budujemy kolejne okrążenia i spotkamy się za jakiś czas, gdy każda z nas już będzie miała tych okrążeń więcej. Nadszedł moment, kiedy kończy mi się pierwszy motek, więc uznałam, że się zatrzymam, żeby pokazać Wam, jak wprowadzamy następny. Przy papierowej rafie absolutnie nie ma sensu żadne wiązanie na supełki, w związku z tym wprowadzamy go w inny sposób. Ja jestem teraz na ściegu ażurowym, robię narzut i wbijam się, pobieram pierwszy raz. Tak samo możemy zrobić przy zwykłym ściegu, przy ściegu samych słupków. Pobieram jeszcze stary kawałek, a teraz już łapię nowy i pozostałe przeploty już robię tym nowym motkiem. I teraz koniecznie
pod kolejnymi oczkami, dosyć długie te końcówki sobie tutaj zostawiłam, pod kolejnymi oczkami będę wplatać te dwie końcówki, one się pięknie schowają, żeby nie trzeba było ich chować później. Supełki tutaj nie mają sensu, więc teraz po prostu robię już narzut tym nowym, pomijam jeden słupek, wbijam się w następne oczko, a te dwie końcówki podaję sobie również tutaj blisko oczka, żeby one się w tym miejscu wrobiły. Oczko łańcuszka i tak dalej. W ten sposób wprowadzamy nowy motek. Moja torba jest już całkiem duża, więc na pewno 2 motki w zupełności wystarczą. Mam już większą część zrobioną i teraz zatrzymałam się na rzędzie, gdzie był ażur i zaczęłam robić kolejny rząd taki zwarty, bez ażurowych przestrzeni. I zatrzymuję się na moment, ponieważ torebkę kończę w ten sposób, że w przedostatnim okrążeniu, które będzie właśnie ze zwykłych półsłupków bez ażurów pomiędzy, pominę w 4 miejscach naokoło po jednym słupku, zamiast nich zrobię jedno oczko łańcuszka, żeby jedną taką małą przestrzeń zrobić, ponieważ zamierzam zamocować torebkę na uchwytach z Ekoskóry. To są uchwyty również dostępne w moim sklepie internetowym. Oczywiście można torebkę zakończyć robiąc uchwyty również z rafii, natomiast ja chcę mieć, nie mieć ryzyka, że będzie mnie drapało w ramię, bo taka torba z rafii idealnie się sprawdza na przykład na plaży, no i po co mam nie drapać, ale oczywiście można tak zrobić, będzie wtedy w 100% naturalna, natomiast ja będę sobie planowała uchwyty, więc na ten moment się zatrzymuję i sobie planuję równo, w którym miejscu te uchwyty z jednej strony mają być i robiąc słupki, na przykład teraz jestem tutaj na słupku. Myślę, że dobrze będzie wyglądało, jeżeli to będzie symetrycznie wobec dziurki poprzedniej, czyli tutaj jeszcze robię słupek nad słupkiem, następnie jedno albo nawet można zrobić tutaj 2 oczka łańcuszka i słupek nad następnym słupkiem, a dalej już pracujemy zarówno w przestrzeniach pomiędzy, jak i nad słupkami, czyli tylko jedna taka ażurowa dziurka tutaj będzie, co mi ułatwi pracę. Cała zabawa teraz jest taka, żeby to wszystko rozłożyć równomiernie, więc tutaj z drugiej strony również planujemy nad którą dziurką, następnie po drugiej stronie nad którą dziurką i przeliczamy sobie, czy tutaj naokoło i tutaj naokoło pomiędzy będzie też tyle samo dziurek. Czyli tyle samo ma być tu pomiędzy uchwytami, pomiędzy drugą stroną uchwytów ma być tyle samo co tutaj i tu ma być tyle samo oczek. Wtedy będziemy mieć pewność, że wszystko jest symetrycznie. Myślę, że to jest zrozumiałe, więc ja pracuję dalej, robię to okrążenie do końca, a później zaczynam kolejne okrążenie, w którym znowu zrobię tylko i wyłącznie słupki i również w tym otworku, który tutaj powstał, zrobię tu słupek w przestrzeni, tu słupek, czyli będzie kolejny rządek i tylko ta pojedyncza dziurka będzie tutaj, podobnie jak w 3 pozostałych miejscach. I wtedy się spotkamy, już będzie tylko montaż uchwytów i torebka będzie gotowa. I ja już kończę moje ostatnie okrążenie. Oczko ścisłe w 3 oczko łańcuszka. I teraz można urwać, można obciąć. Przez całą robótkę, przez cały czas robienia tej torebki ani razu mi się ta rafia nie urwała, mimo że to jest papier, jest naprawdę bardzo mocna i bardzo solidna. Końcówka, która tutaj jest, przy pomocy szydełka od spodu ją wmanewrowujemy. Wszystko sobie musimy ładnie ponaciągać, ładnie wyrównać. No i teraz pora na zamontowanie uchwytów. Jeżeli nie chcecie robić uchwytów, to dochodzimy słupkami nie robimy tych dziurek i słupkami dochodzimy do któregoś tam miejsca i zamiast robić słupki dalej, robimy około 50 mniej więcej oczek łańcuszka do góry i później przyszywamy. Tutaj w następnym miejscu też sobie obmierzamy, można założyć znaczniki i robimy dalej. Można zrobić tak, że na przykład robisz 2 okrążenia słupków, następnie łączysz okrążenie i zaczynasz półsłupki. I jedziemy półsłupki, oczka łańcuszka, półsłupki, oczka łańcuszka, półsłupki i jeszcze jedno okrążenie, półsłupki i wtedy półsłupkami obrabiamy również łańcuszek
półsłupkami na drugą stronę, półsłupkami obrabiamy łańcuszek i to w zupełności też wystarczy. Natomiast ja, tak jak wspomniałam, chcę mieć z ekoskóry uchwyty. To są takie gotowe uchwyty, które mają tutaj śrubki, więc ja sobie zaraz tutaj przyniosę jakiś śrubokręt i zamontuję w jednej dziurce, w drugiej, po drugiej stronie i wtedy zaproszę Was na podsumowanie. Moja torebka jest już gotowa, jest dosyć duża, ledwo się mieści w kadrze, oczywiście wymiary zostawiam Wam w opisie. Natomiast teraz zapraszam do obejrzenia większej liczby zdjęć, na których lepiej ją widać. Mam nadzieję, że taka propozycja na lato Wam się spodoba. Dziękuję bardzo serdecznie za to wspólne szydełkowanie. Zapraszam po zakup materiałów niezbędnych do wykonania tej torebki do mojego sklepu internetowego i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia!